Cześć, tu Damian. Witam Cię serdecznie na swoim kanale, gdzie dzielę się z Tobą wszystkim, co wiem, nie? Odnośnie budowlanki. W tym materiale poruszę kwestię właśnie tematu dodawania unigruntu do gotowych mas szpachlowych, nie? Także zaczynajmy, nie? Słuchajcie, postanowiłem nagrać ten odcinek właśnie, ponieważ na jakimś z forów przeczytałem, że są ludzie, którzy dodają właśnie unigrunty jakieś, tak? Dodają unigrunty do gotowych właśnie szpachli, nie? Tych, które są w wiadrach i po prostu rozwaliło mi to mózg i myślę sobie, nagram odcinek i wyjaśnię to, że dla mnie to jest w ogóle kosmos, nie? Nie rób tego, jeżeli coś takiego usłyszysz, że ktoś tak robi, nie rób tego, tak? Nie wolno dodawać, no bo to mam gotowe w ogóle jakiś zamysł dodawania właśnie gruntu do masy szpachlowej, bo ja tego nie rozumiem. No może ja jestem jakiś ale no nie rozumiem tego. No powiem Ci, że to się mija z celem, bo jednak grunt sprawia, że jeżeli dodasz to do szpachli, prawda, to wiesz, co się stanie wtedy? To tak Ci zwiąże, że będziesz darto papierem, nie wiem, setką, czyli naprawdę, no nie będziesz w stanie tego zaszpachlować. Nie wiem w ogóle jaki jest zamysł, kto to wziął, niech zmieni naprawdę dealera, ale Ty nie słuchaj, nie słuchaj. Nigdy w życiu nie dodawaj, jeżeli kupujesz jakieś gotowe gładzie, tak, nie będę Ci też żadnych tam producentów mówił i tak dalej, ale pamiętaj, to wystarczy, że bierzesz, nakładasz na blichtę, tak, czy tam wałka, czy co tam będziesz robił, nie, i lecisz. Ale nie dodawaj żadnych gruntów, bo grunt jest gruntem, prawda, i stosujemy go w jednym celu, a szpachla jest szpachlą i to też ma czemu innemu służyć, nie? Także nie słuchaj tych magików. Jak ktoś Ci powie, dla mnie to jest herezja, nie. Jeszcze raz nie. No, także taki to odcinek. Po więcej zapraszam Cię, wiesz, przejrzyj sobie może moje inne filmy, jak jeśli wpadną w oko, nie? Także to tyle. Zachęcam gorąco do subskrybowania mojego kanału. I mam nadzieję, do zobaczenia. Miłego dnia Ci życzę. Siema!